Nuda. Ja jestem w gradzie Leszno. To jest Wielkopolskie województwo Polska. No, mój transport jest opóźniony 10 minut i tak mogę wam powiedzieć, że ja wezmę sobie do Czechii za to, że jeden profesor przyzwał tam mnie, chciał, aby делать niekakową prezentację o międzysłowiańskim języku. No i co? I ja jestem pomyślał, aby iskorzystać tę możliwość i делать mały reportaż z tego wożenia się po Europie i na słowiańskiej ziemi. No i niedawno jestem był w centrum grada Leszno i wy możecie uwidzieć krótkie fragmenty z tego chodzenia. Niemal jest mnogo czasu, no bez problemu. Вот wy możecie uwidzieć, to są te klasyczne polskie konstrukcje, takowe domy, kolorowe domy z XIX stulecia, kolorowe domy z ornamentami. Niektóre domy trzeba by obnowić, делать niekakową obnowienie doma trzeba by jego ponowno pokolorować i tak dalej, remont сделать. No, możecie pomyśleć, jak by to krasiwo wyglądało, jakoby wszystkie domy byli tak kolorowe i z ornamentami. A tu, na przykład, ja myślę, to jest już wyższa komunistyczna konstrukcja, takowy blok z socjalizmu. Jest wiatr i wy nie będziecie nic słyszeć. Aha, dobro. Czekajcie, ja jeszcze nie znam, jak robotać z tym. No takoże pytanie, i z jakiego powodu ja jestem przyszedł na tę ulicę do Leszna. Ja chciał wam pokazać i to jest ulica słowiańska na polskim języku. I za co to jest tak osobliwo? Prosto w mnogich polskich gradach jest takowa ulica z takowym nazwaniem. W gradzie Poznań na przykład i także w gradzie Wrocław są ulice nie jedynie słowiańskie, no także są ulice mnogich słowiańskich plemion, na przykład jako ulica Polapskich Słowianów, ulica Lecha, Czecha i Rusa, ulica Serbska, ulica Luticzska od plemienia Luticzew i tak dalej. To jest interesny fenomen. Nie znam, jak jest w drugich krajach. Może być i w Turcji. Na przykład są te ulice z nazwami wszystkich tureckich narodów. Ili na przykład w Germanii, w Niemczech są ulice z nazwami germanskich narodów i germanskich plemion. To by było zajemniwo poglądać. Poglądajcie, tu jest klasyczny takowy polski dom, kolorowy, ornamenty, rozliczne ornamenty możecie widzieć. Na polskim to jest takowy typ doma, to jest kamienica. Za to,
to jest i z kamieni, czyli kamieni. Вот kako krasiva ulica z drzewami. Ako są to drzewa w gradzie, takowy grad ja już z miasta bez czekania lubię. Prosto mnogo drzew, to jest lepsza atmosfera w mieście, mnogo roślin, bylin, zeleni. No, na przykład może być i tako, że tako drzewo. No, już może być i trudno, aby ono długo rosło w takim małym grnie. Grncu, grnie, da. Na međusłowianskim języku to będzie grn ili grnec. W tym momencie ja nie pamiętam, które słowo jest wyższe rozumliwe. Na żalość my nie możemy poglądać na wszystkie konstrukcje, monumenty i pamiętniki, które są w gradzie Leszno. Za to, że mi trzeba wezwać się za przybliżno połowinę czasiny już dalej do Wrocławia, do Wrocława. To jest prosto takie eksperymentalne wideo. Ja chcę uwidzieć, jakowy będzie rezultat. Ja nie tworzył jeszcze takowych wideo. Parasolie to samorazumno trzeba, aby to miało niejako symboliczne znaczenie. No nie znam kako. Może by i wy możecie napisać to pod wideo. Ja bych chciał wam pokazać něco klasyczne w tutaj części Europy. To znaczy w всяком gradzie w centralnej Europie jest konstrukcja grada, schemat grada podług magdeburskich prawil, ako ja dobro pamiętam tą nazwę. To znaczy всякий grad ma główną ploszczu, główny centr grada. Na przykład ja jestem говорил z Ukraińcami. Oni mówili, że w ich gradach tak nie jest. Nie jest nikakowo główne miasto. Jest na przykład něco jako historyczny centr grada. No tam są prosto historyczne domy. Nie jest nikaka główna ploszcza. Tak? Ja nie jestem ekspert. No, możecie uwidzieć wszelkie grady, даже veľmi małe grady i mają něco tako. W selach centr sela to była cyrkwa, a w gradach to był dom polityków, dom naczelnika grada. Jak wy widzicie tu, na polskim języku to jest ratusz. I samorazumno veľmi kolorowe, krasiwe domy, kamienice. Możecie uwidzieć, można chodzić, lenić się, bawić się jako dzieci. Вот тут kupić něco k jedaniu i tak dalej. Niemożliwe chodzić małymi ulicami, siedzieć w restoranach, kawarniach i prosto mać miły czas. Jedać něco, burgery ili tradycyjne polskie jediwo. Trzeba mi rzekti, tutaj główna ploszcza, główny centr grada jest w dobrym stanie. No, jakoby mnogo domów jest w dobrym stanie. Nawidzi mi się to miasto, krasiwe domy. Dobro jest, dobro.
tradycyjno polsko jedanie kebab z Indii. A ja już nie znam odkąd jest kebab z Indii, ili od Arabów, ili z Persji. Nie znam. A вот muzykant. To mi się mnogo nawidzi. Ja jestem także grał niekolikokrotno na ulicy. Pogovorimo z nim. Uvidimo, bude li on mene rozumjeti. Dobre? A pomilujte, mogu li ja zapisywati video? Ja pozdravляю, ja znam, bo ja po-ruski się musił nauczyć. Ja w Lwowie sprzedam elektronikę z Wiednia. A, mnogo dobro, mnogo dobro. Mogu li ja video zapisywati? Mnie? Da. To na tle tego, o tu będzie... Dobro, dobro. A słyszycie, znajete li wy niekakvą tradycyjną polską pieśnię? No, polskie wszystkie ja gram prawie, niemieckie też. Rosyjskie to lekko na sercu, a pieśni mi to się uczyłem, ale to aha. nie zapomniałem. A niekako, poigrajte. Niekako pieśnią polską, tradycyjną. Okej. A. Chwała wielka wam. A, tu mogę, tak? A. Bieda jest w tej Europie, się zrobiło. Da, bieda. Wy sławny muzykant. Zobacz, ile rekord tu niedaleko Osieczna. Aha. Gorod Osieczna. Aha. A tu ja. A, to był konkurs, da? Nie, no to było, rekordy byliśmy, ile akordeonistów. Da, takowe sobranie akordeon. Zobacz tutaj, jakie ładne dziewczyny na tle ratusza. Patrz, akordeon dałem i zrób sobie zdjęcia, nie? A. No czekaj, tu jest tak, to są Ukraińcy, tu grali, oj często. Ukraińcy grali. To są, zrób sobie zdjęcie. A, dobro, to je na video. Okay. Kako je wasze imię? Ryszard. Adam i Andrzej też. Okej, chwała wam, gospodine. A tobie? Ja Michał. Michał? Da. A mój syn Mikołaj. Nie, Artur Mikołaj. Dobro, chwała wam za igranie. Drogi ljudi, budete vidjeti... Merci, a po polsku? A, dziękuję. Dziękuję, tak. Drogi ljudi, ako budete vidjeti gospodina Ryszarda, możecie mu dodati nešto. Ładnie mówisz. Chwała wielka. Wakacji, zdrowych wakacji. Dam ci coś. Ja tak gadam, a później... Nie daję dużo, ale dzieciaków, nie? Ale dla ciebie. Aha. Ten jest nie napisany, czekaj, bo się tu szwenda. Ja ci dam mój adres też. O. Jak kiedyś wrócisz tam, to widokówkę ładną. Dobro. Jak zapamiętasz. Samorozumno. O. No, jest tam. Aha. Chwała. Gospodin Ryszard iz Leszna. Jestem ja. A, także jest fotografia. No, dobro jesmo pogovorili. Chwała. Salut. No, dragi ljudi, prvi eksperiment je mnogo uspješny. Ako budete vidjeti gospodina Ryszarda na centru grada w Lesznie, w gradzie Leszno, możecie mu dodati niekakawy denar, da by mógł igrati sobie na akordeonie. A treba už vraćati se nazad. Nie jest mnogo časa. Treba vezti sebe na Čechy. Uvidimo. A, kako krasiwy dom. Nažalost, jego takože treba by malo remontovati, no. Pogledajte kakove krasiwe ornamenty. To je pošta. Mnogo krasivo. Nažalost, jest wiatr i takože mnogo szuma od aut, od motorów. No, uvidimo kako budete li mene dobro slyšeti ili ne. Mogel jesam človjeku rekti gospodinu Ryszardu, że to nie jest nikakowy ukraiński ili drugi słowiański język, że to jest međuslowiański. No, ja nie imał jesam už čas da by objasniati što je međuslovijanski,
što je tutaj projekt. No kako vidite, komunikacija bila efektivna, mnogo dobro. Ja sam zadovoljeny iz togo eksperimenta. Idemo dalje na Tanvald. Čehi budete imati međusloviansku wizytu. Tutaj wietr jest straszny. Mimochodom ta pieśnia, którą igrał gospodin Ryszard, ja ją znam. To jest prosto pieśnia Marianna i to jest klasyczna, romantyczna pieśnia. Jest chłopiec, który lubi niekakową żonę i prosto ona jego nie chce i tak on o tym piewaje, a potem idzie do wojska i już nie ma dziewy, a jedyno ima karabin w ręce. Historia równa jak 80% tradycyjnych pieśni, no melodia jest krasiwa i tak. Hvala velika vam.